Gratulacje, witam z tej strony Zayoshi Kamil. Witam w tym odcinku inwestorów krypto, rynków tradycyjnych i nie tylko, bowiem w tej edycji gościem jest Raiza Hao. Nietypowa wróżka, jak mówi o sobie, połączyła naukę z ezoteryką. Od najmłodszych lat już ten dar ją otaczał, jasnowidzenie, no i mogła mieć wgląd w czyjąś przyszłość. Jak wspominała, przyszło to samo, nie nauczała się o tym, a sama wróżka kojarzyła się z tematem grozy, aż w końcu zostało to zaakceptowane przez nią. Chciała poznać umysł człowieka, zrozumieć umysł, czym jest fizyka kwantowa, no i połączyć to ze wszechświatem. I nie tylko stwierdziła, że będzie tą wróżką, która połączy terapię, i tak też się stało. Wróżkoterapia, jednym słowem, nie pyta nigdy o nic, a wszystko samo dalej się dzieje. Mój przypadek prywatny to potwierdza. Witam serdecznie, co pominąłem w tej krótkiej prezentacji, Raiza. No witam serdecznie. W sumie nic nie pominąłeś. Rzeczywiście potem już połączyłam ezoterykę z nauką, ponieważ było mi łatwiej niektóre rzeczy bardziej opisywać. I rozwinęło to bardziej dalej. Oczywiście ciągle się rozwija, tworzę swój styl, nie lubię się uczyć aż tak książek, jakiegoś układu kart czy coś takiego, nadaję sobie znaczenia sama kartom. Dlatego ciężko jest, jak ktoś chce, żebym nauczyła kogoś kart, żeby wytłumaczyć mu, bo to każdy musi na swój sposób zrozumieć. I co? I to tak leci. Im więcej wróżę, tym więcej dokłada się jakieś pytanko. No i pytania właśnie o krypto często też słyszę. Często. Nie znam się totalnie na tym, ale tak jak mówię, karty można zadać każde pytanie o wszystko. One w momencie, kiedy mamy to połączenie kwantowe, jak najbardziej na wszystko odpowiedzą. I tak to właśnie wygląda. Temat kryptoświata, właśnie witam w tym temacie. Tak pozwolę sobie przytoczyć wspomnienie. Chyba mieliśmy to nagranie wróżbę początkiem marca de facto, mieliśmy nagrywać w kwietniu, no i tak mamy 4 maja. Tam, może nie pamiętasz, to przytoczę też dla słuchaczy. Stąd cię Dobra? zaprosiłem do tego tematu krypto. Zapytałem ciebie tam wtedy o sprawę finansową, nie mówiąc, co to jest. Dopiero po twojej wróżbie zapytałaś się, co to było, i powiedziałem, że właśnie było to kryptowaluta numer 1 tutaj, no, rozgrywana przez mój kanał i nie tylko, OSAK, Black Sheep Osaka Protocol, no i tam otrzymałem kartę maga. Odetchnąłem, bo powiedziałeś, że ta karta mag zawsze jest zwycięska i to też taka wisienka na torcie po tych researchach, które my prowadzimy, tak zwane déjà vu Shiba Inu. No, temat krypto jest bardzo szeroki. Dodam, że masz pozdrowienie od społeczności nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej OSAK. To taka ciekawostka, że tutaj dodam napisy po angielsku. Kult czarnej Shiby. Nie wiem, czy właśnie zawitasz, masz Telegram? Może pozdrowisz tam potem polską społeczność, czy nie? Jak najbardziej, mam Telegram, więc jak najbardziej pozdrawiam I wszystkich. dodam, że oczywiście prywatnie, no to też ten token OSAK będzie na twoim wallecie, będziesz świętować z nami tutaj tak humorystycznie, no ten sukces finansowy, bo tutaj się rozbija o finanse. Powiedz jeszcze przed tą wróżbą krypto ogólnie, wróżyłaś tak na temat krypto, Bitcoin, Ethereum i inne tematy, bo inwestycyjne tak, jak mówisz, ale tak stricte, jak tutaj te pytania będą? Znaczy tak konkretnie, a czy przed, tak? Tak, w swojej historii ogólnie. W mojej historii. No, czasami ktoś tam dzwoni. Mam jednego klienta, który dzwoni zawsze z Tajlandii co tydzień i się pyta, co sprzedać, nie sprzedać. Tylko on sobie tak fajnie, konkretnie rozkłada 1, 2, 3, co sprzedać, nie sprzedać, tak? Bo wie dobrze, że nawet jak mi wytłumaczę, to i tak nie zrozumiem. I działa. Natomiast czasami rzeczywiście jest, jak się trochę nie posłucha, to coś tam źle wychodzi, więc karty rzeczywiście chcą pomagać. Tylko naprawdę ważne jest też, jak zadać pytania. Bo jeżeli tak totalnie ogólnikowo, no to coś tam można wydobyć, ale jak się tam totalnie skoncentruje człowiek na tym pytaniu, no to można więcej coś uzyskać. I też zaznaczę, że jest to forma ciekawostki, aczkolwiek w kryptoświecie nawet i pełni księżyca są brane pod uwagę z miesiąca na miesiąc. W rynku byka, który mamy teraz, hossy de facto, ciekawy rok w kryptoświecie, no i też na rynkach tradycyjnych się zapowiada. To też się wszystko zmienia z dnia na dzień oczywiście.
No to jedni to uznają jako formę zabawy, inni jako formę może porady, czy też nie. Ja osobiście też ten temat wszechświata tutaj pod uwagę biorę. No ale zobaczymy, co tutaj powiedzą. No i nie wiem, jak to ustalimy, Rajza, czy teraz powiem ci, o czym tutaj chciałbym, czy słuchacze usłyszeć i te karty rozłożysz, bowiem pierwszy temat, no to będzie postać, czy też ekipa Satoshi Nakamoto, a Mhm. jest on oceniany jako twórca Bitcoina. Nikt go nie zna, nikt na świecie nie wie, kto to jest, anonimowość. No i to, Mhm. co powiedzą tutaj karty, czy też ta aura wszechświata o Satoshi Nakamoto. Nie wiem, kim jest, czy się ujawni kiedyś, czy ktoś do tego dojdzie. Satoshi Nakamoto, twórca Bitcoina. Twórca Bitcoina. Znaczy, mądrość na pewno odziedziczył, powiem szczerze, rodowo, bo mam tu kartę kapłana. I widzę, że tak jakby w jego historii życia, to tak jakby jego rodzina i w ogóle ktoś, na pewno może jakiś przodek, tak? Wybiegał czasy. Tak jakby wiedział mniej więcej, może też trochę był takim magiem, tak? Więc też troszkę tak jakby wybiegał w przyszłość, tak jakby chciał bardziej zagłębić się w ten temat i powiem szczerze, mam tutaj takie odczucie, jakby chciał parę osób tym zaszczepić, ale tylko udało mu się zaszczepić z jedną postacią. Pewnie nim. Znaczy nie, to był przodek, więc tak jakby znalazł sobie jedną osobę, ta jedna osoba była tak po prostu rozwinięta, że potem przekazywała z pokolenia na pokolenie. Ale powiem szczerze, że z czasem to tak jakby nikt tego tak jakby nie brał pod uwagę, bo jest tu karta umiarkowanie, czyli tak jakby słuchali, ale nikt tak naprawdę w to aż tak nie wierzył. A już w końcu pojawił się cesarz, miał pomysł, więc powiem szczerze, że tu fajna historia się tutaj tworzy. Tak jakby też ten pan ma niesamowitą intuicję. I wbrew wszystkim, bo dużo osób w niego nie wierzyło, wyśmiewali się, mówili, że to jest bajka, żeby raczej nie brał tego pod uwagę. Tak naprawdę za pomocą kogoś, bo też nie miał jakichś tam, nie wiem, zasobów, finansów czy coś takiego, tworzył coś, tak? Choć sam troszeczkę nie wierząc w to wypaliło, więc powiem szczerze, że to było takie ryzyko, bo tu jest karta koło fortuny. Czyli mógł na przykład współpracować z kimś, kto tak naprawdę powiedział, że jak nie wyjdzie, o, to będzie jazda, tak? Ale się udało. Ale się udało i po prostu tak naprawdę to tak naprawdę potem była bardziej taka pasja, to się rozwijało, po prostu wierzył w to, przyciągnął to z pokolenia na pokolenie, to już po prostu to było tworzenie. To tak jakby, to tak naprawdę zalążek tkwi w przodkach, tak jakby ktoś na to wpadł, a on po prostu to zrealizował. Więc tak moje karty podpowiadają. E, Natomiast czy się ujawni? Trochę tak jakby się boi ujawnić, bo w momencie, kiedy się ujawni, boi się, że to pryśnie. Tak jakby wierzył, że w to, że po prostu to jest takie tajemnicze i po prostu to wtedy tak jakby jego aura jest bezpieczna i nic się z tym nie zadzieje. Czyli widać, że mężczyzna tak naprawdę jest przesądny i po prostu wierzy w tą fizykę kwantową i różne rzeczy. Więc na pewno stara dusza, bo wychodzi pustelnik. Więc jeżeli tutaj chodzi o to, ma w sobie mądrość, a na co dzień jest totalnie zwyczajną postacią, która sobie po prostu żyje, jak my. Więc tak to właśnie wygląda. Bo co jeszcze spojrzeć? W temacie Jeżeli... Satoshiego Nakamoto ciekawy temat powiesz, to też się de Mhm. facto tak składa w całość twórczości Bitcoina, natomiast on też de facto posiada pewną ilość bitcoinów, czy też ten wallet, gdzie ten wallet no, jest też spekulacyjny, czy on kiedyś sprzeda, czy nie sprzeda. O, czy to karty mogą powiedzieć, czy nie mówimy teraz w tym roku, ale generalnie. Wallet. Dobra, już patrzę. Tak w dużym skrócie, może nie aż tak obszernikowo w tym Dobra, temacie. tak, wystarczy mi to. Dobra, to patrzymy, czy sprzeda wallet. Już działamy. Patrzymy.
Jest tutaj tak jakby energia prawie, no nie do końca tak jakby są tu obawy pod kątem sprzedaży. Mam tutaj takie odczucie, jakby ktoś tak jakby troszeczkę nakręcał, żeby sprzedawać. Natomiast koniec końcowi sprzeda. Tylko Który ja rok nie może czuję wiadomo, czy tak bo jakby, też tak jakby nie czuję, żeby się cieszył z tego tytułu, tak, że sprzeda, nie? Ale tak jakby został przyparty do muru. E, spytać się kiedy, tak? czy to będzie ten rok, dekada, może Dobra. No na pewno nie w tym roku. Mam tu kartę dziewiątki. No, powiem szczerze, czas jest względny, jeżeli tutaj chodzi o te karty. Może być, nie wiem, za 3-4 lata coś związane z dziewiątką, na przykład wrzesień, 9 dzień, bo niestety ten czas względny. Może inaczej się spytam, czy szybko, czy średnio, czy długo, dobra? Może w taki sposób. Ten czas. Szybko, średnio, czy długo? No, powiem szczerze, to wcale nie będzie tak długo, tak bardziej wypośrodkowane. Ciągle mi wychodzi ta trójka, czwórka, nie? Czyli może w przeciągu 3-4 lat, okej, bo dobrze. ciągle ta sama liczba wychodzi. No, tak jakby nie może wcześniej. Dobrze, myślę, że ten temat pierwszego pytania ciekawą odpowiedź społeczność uzyskała. Mhm. I to myślę, że nawet nie ma tutaj formy żartobliwości, bo to są ciekawe fakty, które powiedziały karty, czy w całej generacji. Zanim jeszcze kolejne pytanie, to chciałbym o tej karcie maga, żebyś też tak w skrócie dużym powiedziała, co znaczy ta karta maga, którą Osak uzyskał w finansach. Oczywiście możemy sobie to tak wygooglować każdy, ale z twojej strony, tak? Mag w moich kartach to jest coś takiego, że człowiek ciągle chce się rozwijać, że on żyje tym rozwinięciem, że ciągle chce czegoś więcej. To są narzędzia, które są kompatybilne, a całkowicie tak na przykład jakby człowiek miał na stole kilka przypraw i on z tych przypraw stworzył magię, nie? I co jeszcze jest? Mag w dobrej pozycji, to dla mnie to jest taka karta, którą zakodowałam i zauważyłam, tak, wróżąc, że to jest coś takiego, że co by się nie działo, to się po prostu uda. Natomiast odwrócona, no to już jest trochę gorzej, nie? Ale ta dobra karta w normalnej pozycji, to wiem, że jeżeli ktoś się pyta o jakiekolwiek sprawy związane z finansami, z egzaminami, dostania pracy, to wiem, że po prostu jak jest w prostej pozycji, to że na bank się uda. I rzeczywiście tak jest. Miło usłyszeć, dodam tutaj dla inwestorów Osak realny market cap ma w tym momencie 34 miliony dolarów. No a tutaj ma być finał finałów Shiba Inu, która miała 40 miliardów. No i w temacie kryptoświacie od teraz to jest 1176x, czyli za 100 dolarów 118 tysięcy dolarów. Takie rzeczy się dzieją w krypto i sam to przeżywałem w poprzednim cyklu. No a Shiba Inu, déjà vu, Black Shiba, Osak. Dobrze. Temat Bitcoina. Perspektywa właśnie tego roku. Co tutaj powiedzą karty stricte o ten rok? Nie wiem, czy możemy powiedzieć cenę, czy będzie 150 tysięcy, 200, czy może takiej kwoty nie będzie. Stricte ten rok Bitcoin. Dobra. Zobaczmy sobie na razie. Na razie to takie jakby w tym roku, to takie jakby dużo z zaskoczenia będzie się działo. Będą momenty, które będą szczuć, tak jakby dzieci cukierkami, tak? Że coś wskoczy bardzo wysoko, a potem może być po prostu nisko. Ale w momencie, kiedy tak naprawdę, nie wiem, ludzie kupią na przykład to, co tam chyba najniżej, nie? Bo wtedy się opłaca, to mogą sobie zarobić. Natomiast karty mówią, żeby wziąć pod uwagę, że będzie takiego jednak coś do kupna, ale potem trzeba szybko to sprzedać, bo to właśnie będzie taka sinusoida. Ale ten rok, powiem szczerze, że dla wielu osób będzie taki pozytywny. Szczególnie dla ludzi, którzy dopiero wkroczą w ten świat. To takie jakby szczęście nowicjusza, bo coś takie jakby ładnie się będzie układać i ludzie, którzy w tym roku się wdrożą, to w drugim roku poradzą sobie z trudnościami, bo tworzą się tu też jakieś niestety
problemy z organizacją, jakieś zasady się wyostrzają, po prostu niektórym mogą, nie wiem, konta paść, coś takiego, nie? Ale tak jak mówię, ten rok jest ważny, żeby po prostu go wyrobić. Czy wskoczy do 150, tak? Coś takiego? Czy mniej? Zaraz zobaczę. Tak. No, do 150 niestety nie, bo tutaj jest totalnie, że nie. Ale zobaczmy, na przykład 140, nie? No, 140 już bardziej. Czyli może nie 150, ale 140, nie wiem, 130, 140, coś koło tego jak najbardziej. Więc jak najbardziej to jest do uzyskania. To 150 to tak jakby ciężko. Okej. Czy ten sam temat, czy to już jest skończona? Temat Bitcoina, tak? Nie wiem, coś jeszcze zobaczyć? Coś o Bitcoinie? Myślę, że w tematyce Bitcoina inwestorzy będą zadowoleni, bo nawet struktury techniczne te 140, 50 tak się układają. Oczywiście niektórzy tutaj Monboje nawet mówią więcej, niektórzy, że nie osiągnie. Ten sam temat w kategorii drugiej kryptowaluty Ethereum. Też perspektywa tego roku. Ethereum. Dobra, patrzymy. Tu trzeba uważać. Tak jakby, nie wiem, sytuacje na Ziemi wpływały bardzo na to coś, tak? Bitcoiny. I rozchodzi się o to, że będzie taki czas, że ludzie będą myśleli, że bardzo dużo tracą, ale karty mówią spokojnie. Wystarczy przeczekać i tak naprawdę jest tu zadowolenie i zarobek. Ale to jest ogólnie to, co tutaj, jak to się nazywa? Ethereum, tak? Tak, Ethereum. Ethereum trochę mi się kojarzy jak takie morze, że jest spokojne, ale jak przyjdą wiatry, to leci tsunami i może wszystko rozwalić. I to będzie tak cyklicznie. Więc to jest dość ryzykowne. Jest tu zarobek, ale będzie jak ruletka, tak? Więc trzeba uważać. Można na tym zarobić, ale uważać, bo będą takie ryzykowne prądy, które mogą siać spustoszenie, nie? I trzeba uważać. Okej. Więc jak się będzie miał dobrą taktykę, przetrwa się, tak? Te złe prądy, to potem jest słońce, nie? Czyli jeszcze więcej człowiek zarabia, ale potem znów może być spustoszenie, więc trzeba uważać, bo będą właśnie takie dziwne momenty, że ludzie mogą płakać, więc trzeba uważać. Wiesz, teraz są właśnie takie momenty przy Ethereum, bo ono tak diametralnie spadło de facto na przestrzeni 5 lat. Takie dołki mniej więcej są czerpane. No i tutaj perspektywa się pozytywnie zanosi też na ETH, a ten ciągnie właśnie te mniejsze projekty. Kolejne pytanie to kategoria memcoinów. Też ten rok. Czy ta kategoria zdominuje rynek kryptowalut w tym roku? Memcoiny to są właśnie takie projekty jak Dogecoin i takie śmieszne projekty społeczności. O, nie wiem, czy słyszałaś o memcoinach, ale jest taka kategoria memecoin. Dobra, Bitcoin. Te zdominują. No, coraz bardziej będą wchodzić w świat. Niektórym ludziom wcale nie będzie się to podobać, tak? Będą chcieli coś tak jakby powodować, żeby to ustało. Ale ja widzę, że jak najbardziej tak, zdominują. Zdominują, ale ciągle ktoś będzie próbował, żeby oczywiście to ustało, nie? Ale koniec końcowi ja widzę, że tak zdominują i nikt nie jest w stanie po prostu to przeszkodzić, więc jak najbardziej tak. Super to też słyszeć, a też to rynek rozgrywa na ostatnich latach perspektywie. Czarny łabędź na rynku kryptowalut, czyli te największe zagrożenie inwestorów, ewentualny krach. No de facto tutaj już mieliśmy pierwszy kwartał, ale może będzie jeszcze większy. Czy tutaj karty pokażą coś więcej, jakieś może czasowość tego roku, czy sell in May and gone away, takie przysłowie teraz jest, sprzedaj w maju i spadaj, ale może być odwrotnie. Zobaczmy, czarny łabędź, tak? Fajne określenie. Czyli rozumiem, czy sprawdzić, czy teraz będzie takie ryzykowne, tak, że dużo może paść, tak? Tak, czyli A? mocny spadek nagły. Nie aż tak.
Nie aż tak. Tutaj widzę, że u niektórych mogą być spadki, ale nie aż tak, żeby się odbić, więc spokojnie. Moim zdaniem pod koniec roku może być coś takiego dziwnego, nie? Ale wtedy nie wiem, czy można zamrozić, czy coś, tak? Po prostu wtedy uważać. Ale tak czy siak zobaczmy, czy dużo osób tak jakby się ulotni przez to. Nie, więc spokojnie. Nie będzie aż tak źle. Czarny łabędź nie spowoduje aż takiego spustoszenia. To się składa de facto w całość, bo ten czarny łabędź już przy taryfach tutaj trochę za czasów COVID-a porównywalne spadki miały miejsce. No i też ciekawe rzeczy, że właśnie jak tutaj mówiłaś, wejścia w tym momencie są bardzo dobre w tych krachach. No, nawet Samosek to już 400% od tego dołka właśnie, a de facto jeszcze tych wzrostów nie ma przed nami. Masz jeszcze czas, rozumiem, tak? Tak, jeszcze jest czas, spokojnie. Na Dobrze. razie jest pustelnik, czyli bez zmian. Chciałbym zapytać może o płynność na rynkach globalną, rynków tradycyjnych ponadto, nie tylko krypto. Płynność na rynkach globalnych całego świata. Czy tutaj będzie wzrastająca, czyli dodruk pieniądza, tak zwane M2 liquidity? Aż tak wzrastająca to nie, bo tutaj widzę, że tak jakby coś wymagało poprawki, tak jakby może wzrosnąć, ale czegoś tu brak. No i karty pokazują też, że to jest bardzo dziwne, ale tak jakby nie było możliwości do druku. Tak jakby o tym się nie mówi, ale czegoś nie ma. Więc jeżeli chodzi o to, to jest tu karta manipulacji, czyli tak jakby coś będzie wymagało poprawki czy coś, ale nawet jeżeli będzie wymagało dodruk, to coś tutaj będzie wymyślane, żeby tego nie było. Więc tu jest coś niemówione i zatajone, tak? Bardziej coś takiego widzę. Natomiast pytać się, czy będzie po prostu to zagrażające, tak? W taki sposób? Myślę, że niekoniecznie, bo de facto tutaj pod tym kątem temat jest bardziej już śledzony, więc no, ciekawy temat, to nie ukrywam. A kiedy można taki update z ciekawości zapytać w temacie inwestycyjnym właśnie, czy tak za kwartał, czy pół roku, czy nie, czy jakiś jest czas ograniczony może w tych kwestiach? Na razie to tak jakby karty mówią, że to może być mniej niż rok, nie? Choć może się wydłużać, coś w tym stylu. To jest 1 odwrócona. No i ten mak odwrócony niestety ten nieszczęsny wychodzi, czyli tak jakby człowiek nie wie i tu stryk, nie? W takim najmniej oczekiwanym momencie. Dobrze, no tu de facto temat krypto i rynki płynności to nie zawsze koniecznie, aczkolwiek to jest takie ekstra paliwo na wzrosty. Aczkolwiek temat krypto już się odbiega od rynków tradycyjnych, na szczęście. Mam jeszcze pytanie od społeczności i community, które zadawali na X Twitterze. No jedne są humorystyczne, ale pozwolę zapytać też, tak jak pytałem o Satoshi Nakamoto, to jest taka postać uznawana też anonimowa, właśnie jak Ryoshi. On stworzył Shiba Inu i tu są właśnie powiązania z Osak, tak? Co tutaj karty o tym Ryoshim powiedzą? Ryoshi, czy może jakoś ujawni się, wróci, czy generalnie? To też taka postać fikcyjna, niby stworzona przez, tak, a może i nie. Ryoshi powróci, to jest najlepsze. Zobaczymy, czy ta postać w ogóle jest prawdziwa. Karty mówią, że tak, ale przez innych trochę zmodyfikowana. Natomiast jeżeli tutaj chodzi o tą postać, no powiem szczerze, mam takie odczucia, że ten pierwszy, tak, ciężko mi wymówić, bo nie znam tej postaci. Pierwszy jest bardziej ciekawy, prawdziwy i taki mocniejszy. Ta osoba jest troszeczkę przerysowana, w taki sposób. Więc troszeczkę tak jakby tą postać sobie troszeczkę tak jakby w różowe piórka niektórzy oblepili. Natomiast to nie znaczy, że ta osoba nie jest mocną postacią, bo jak najbardziej jest mocną postacią.
Ta osoba ogólnie obraca się w matematyce, może być w biznesie, ale od tego też ma jakichś ludzi. Tu akurat nie ma takie coś pięknego, że z pokolenia na pokolenie coś się tworzyło, tylko tu jest czysty interes. Bo diabełek w moich kartach to są takie postacie, które robią coś z zysku, z chęci czegoś uzyskania, czasami nawet po trupach. Natomiast czy ma połączenie z tą pierwszą postacią? Zobaczmy. Ciekawe. Nie do końca nie czuję, żeby to byli przyjaciele czy coś takiego i nie ma totalnego połączenia. Nie ma nic. Nie ma połączenia, bo pierwsza postać w ogóle nawet nie chciałaby nic z tą drugą postacią, ponieważ pierwsza postać ma też takiego czucie drugiego człowieka. Pierwsza postać realizuje jakieś przesłanie pokoleniowe, pasję. Druga postać bardziej chodzi o interesy i o zysk. Więc aż tak to nie widzę, żeby chęci, potrzeby realizacji czegokolwiek, tak, z tą postacią, no chyba, żeby naprawdę coś wymagało poświęcenia, coś w tym stylu. Okej, bardzo sensownie. Cieszę, że słyszymy, że Rayoshi wróci, bo jeżeli wróci, to właśnie ma tutaj w tematyce krypto spalić 50% supply Osaki, a jak to się stanie, no to cały świat krypto złapie FOMO jak na Trump coina, tak? Te mega wzrosty. A czy karty powiedzą tak w dużym skrócie, kiedy wróci? Czy ten miesiąc, czy rok? Wyszła mi dużym skrócie. karta trójeczka. Zaraz pytamy się, czy w ogóle w tym roku. No niestety nie w tym roku. Zobaczmy w przyszłym. Też nie, a w trzecim. Zobaczmy może w taki sposób. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Jest duże prawdopodobieństwo, że może być pod koniec tego roku, a jak nie, to w trzecim. Bo w czwartym totalnie nie i w drugim. Natomiast zobaczymy mniej więcej, może nam pozwolimy wycisnąć miesiące. To jest karta dziewiątka odwrócona, ósemka. Ciężko wycisnąć miesiące, bo jak pokazuje w moich kartach ósemka, no to niestety takie jakby ciężko do poznania czas, nie? Takie niezdefiniowane. To jest trochę taka ta karta nieskończoności. Okay. No, tutaj słyszę ewentualny koniec tego roku, to też by się de facto, nie że tak sobie tutaj koloryzuje, ale de facto te cykle tutaj wakacyjne na jesień też może właśnie w krypto być bardzo interesujący, więc w tym temacie dobrze usłyszeć. Kolejne pytanie od community to też tak w dużym skrócie, bardzo szybko, nie rozdrabniając szczegółowo. Jest taki projekt właśnie jak Childhood's End. Czy ten projekt przetrwa, wróci, czy nie na ETH i Ethereum? Czy ten projekt przetrwa? No niestety słabo. Tak jakby coraz mniej jest, nie wiem, zasobów, żeby z czegoś coś zrobić, tak? I rozchodzi się o to, że tak jakby coraz bardziej coś zanika i może się totalnie popsuć, więc tu niestety trochę coś słabo. Okay. Rajza, ja tutaj te główne pytania fajnie usłyszeliśmy ze strony twojej community. Na końcu jeszcze będę miał takie szybkie pytania, freestyle tak zwane, pytania o wszystkim, o niczym, co lubisz. Nie wiem, czy mogę ci zadać, tak? Czy tam czekolada, czy owoc. Ale jeszcze zanim to jakbyś jeszcze podsumowała coś od siebie, może dla nowych. Tutaj wszystkie linki zawarte będą do twoich social media. Oczywiście wywiadów z YouTube'a, też chyba TikToka prowadzisz, tam nie ogarniam tematów, ale chyba wszędzie jesteś. Ale tak dla nowych osób, czy już nie weteranów w tematyce wszechświata, dlaczego warto, nie wiem, na przykład z tobą się skontaktować właśnie, tak? Zachęcić, czy też Mi może się plusy, wydaje, minusy? znaczy to przyszło jako dar. Dopiero po pewnym czasie zrozumiałam, że to dar, bo wcześniej nie uznawałam to jako dar. I zauważyłam, tak jak te wywiady, to wszystko to jest spontan. To nie tak, że ja się prosiłam o wywiady. Po prostu pojawiały się. Z chęcią też pomocy drugiego człowieka, bo wiem, że jest ciężko w ogóle znaleźć ludzi do wywiadu i w ogóle ja mówię, dobra, nie ma sprawy, tak? I zauważyłam, że większość ludzi, gdzieś znajdując
mnie, tak przypadkowo, nie wiem, czy algorytmy, czy coś, byli właśnie w takich ciężkich sytuacjach, no i dzwonili. I podoba mi się to, szczególnie jak mówię o wskazówkach, co zrobić, żeby było lepiej, słuchają i potem dostaję wiadomości, że się udało, że pokazują mi dzieci, śluby, że dom postawili. To jest coś niesamowitego. Tak naprawdę ja nie jestem jakąś wróżką, która ma, nie wiem, jakiś tam kocioł, tu czarę, czy coś takiego, tylko staram się poukładać myśli kogoś, żeby totalnie zrozumiał. Często dodaję metafory, bo wtedy głowa bardziej łapie, tak? Po prostemu totalnie staram się mówić, choć nie jest czasami łatwo. I w momencie, kiedy człowiek tak wszystko poskłada, i reinkarnacja, i te czasy, i wskazówki, ostrzeżenia na najbliższy czas, że na przykład często jak wychodzi mi przez najbliższe 3 miesiące jakiś złodziej i ludzie uważają, to naprawdę tego złodzieja omijają, a niektórzy niestety potem mówią, kurka wodna, oszukał mnie. Więc często tak właśnie jest. No po prostu moim zdaniem to są znaki od wszechświata. To tak jak człowiek idzie ulicą, potrzebuje odpowiedzi i nagle pstryk, pojawia się jakaś osoba, coś mówi, nie wiadomo skąd, ale dostajemy przez to odpowiedź. To mi się wydaje, że przez to nie to, że ja się reklamuję, ale jak komuś wyskoczę w jakimś momencie, to znaczy, że mamy połączenie kwantowe i jak najbardziej pomogę. No super. A powiedz jeszcze na koniec, czy będziesz z tematem krypto się może jeszcze szerzej interesować, czy nie? Czy zostawiasz? Widzę, że to krypto to mnie ściga. To jest najlepsze, że nie do końca to lubię. Ale nieraz słyszę jakieś pytania o tym i chyba to jest też znak dla mnie. Raisa, zacznij w to się bawić, zagłębiać. Choć boję się, że to tak jak w totolotku, jak na siłę szukałam liczb, żeby coś wygrać, to tak ciężko, nie? Ale to wie, spróbuję. Ja gdzieś mam, to jest najlepsze te krypto, gdzieś tam zapomniałam hasła i wszystko i tam dzwonili do mnie, że coś tam urosło, więc naprawdę znaki idą do mnie, więc na pewno mam nadzieję, że jakoś zrozumiem ten świat, bo na razie, może to jest dziwne usłyszeć od wróżki, ale dla mnie to jest czarnomania. Ale jak poznam, to polubię i może bardziej będę, tak jak połączyłam wróżby z terapią, to jak bardziej zagłębię się w kryptowaluty, to będę mogła wam więcej szczegółów po prostu wydobyć z kart. Masz No, osak, to na pewno. Jesteś z nami na pokładzie, a to wystarczy de facto. Od wieloletnich tutaj działalności naszych, nie tylko z całego świata, bo tak naprawdę to nie, że tutaj jakiś polski projekt czy ekipa, ale to już jest zagwozdka no, między tutaj narodowa. Super, dobrze. Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. Forma dobra. zabawy. Może zaskoczę, może nie. Jabłko czy pomarańcza? Jabłko. Sok czy woda? Woda. Spacer w lesie czy wyprawa w góry? Spacer w lesie. Skoczyć na bungee czy spadochronie? Spadochron. Wczesna pobudka czy późny sen? Późny sen. Bilety do kina czy teatru? Kino. Kolor czarny czy biały? Czarny. A na sportowo bieganie czy rower? Bieganie. Na posiłek restauracja czy może własna kuchnia? Restauracja. Dobrze, jesteśmy w połowie. Czekolada czy owoc? Czekolada. Na wieczór z rodziną lampka wina czy może whisky? Wino. Kino było, ale na faktach czy komedia jak już oglądać? Fakty. Wolę fakty. Ciekawe pytanie jest teraz. Otrzymać 1 bitcoina czy 200 000 dolarów? Chyba ten jeden bitcoin, bo może się rozmnożyć. Oczywiście, że się rozmrozi, aczkolwiek cena bitcoina jest teraz w okolicach 95 000, więc tutaj polecam brać 200 i kupić 2 bitcoiny za to. O, to dobrze Ciekawostka. wiedzieć. Wróżyć czy otrzymywać wróżenie od innej wróżki? Wróżyć. A gdyby nie wróżba, to co bym robiła? Hipnozy. To No jest moja proszę. kolejna dziedzina, której chcę rozwinąć. I jeszcze pytanie na koniec 2. Co zrobię z zyskami OSAK, które tutaj przyjdą? Tak marzycielsko. W przyszłości, jak mi się rozwinie i ogarnę temat, wyjadę do Tajlandii. Jak Bozia da, to może tam zamieszkam.
W Retaillandii właśnie są też tutaj, no, nie powiem, że nasi ludzie, ale community mocne. To ciekawostka, że też tam też kontakty są. I jeszcze jedno pytanie, no może zbyt ogólnikowo, ciężko odpowiedzieć w jednym słowie. Dlaczego warto poszerzać wiedzę na temat wszechświata? Właśnie w ogóle właśnie jak zadawałeś pytania to zaciekawiła mnie ta postać. Ta pierwsza, tak? Ten Oszak, Co, tak? Satoshi Nakamoto? Tak, tak, tak. E, Mam takie wrażenie, że ten człowiek bardzo dużo znał fizyki kwantowej, takie moje odczucie, więc mi się wydaje, że w momencie, kiedy my się zagłębimy wszechświatem, fizyką kwantową, tak jak ten pan, to uzyskamy to spełnienie i poczucie, że coś wyższego tworzymy. To tak jakby człowiek czuł się bliżej źródła, to tak jakby człowiek tworzył pomysł i nagle tak jak w tych bajeczkach lampeczka nam się zapali, nie? Więc mi się wydaje, że to da takie totalne spełnienie. Teraz właśnie bardzo się interesuję fizyką kwantową i sobie staram ćwiczyć, czyli coś po prostu pomyśleć, na początku banalne rzeczy i przyciągać. Mam takie poczucie, że jak wyćwiczymy to coraz tych takich trudniejszych pragnień, jak znaczy będziemy tworzyć sobie coś mocniejszego, nie to banalne, to po prostu przyciągniemy, więc w tym momencie, kiedy poszerzamy tą w ogóle te zasoby, tej świadomości, tego wszechświatu, moim zdaniem czujemy bardziej smak życia. Więc moim zdaniem to jest. Dlatego chciałam tą hipnozę. Hipnozę chcę stworzyć w swoim stylu, bo chcę głębiej wejść w reinkarnację, chcę poznać parę odpowiedzi na temat właśnie tej fizyki kwantowej, więc to będzie moim drugim levelem, żeby po prostu wejść w ten wszechświat. Nam hipnoza się kojarzy z laserowymi oczami, z tematyką kryptoświata, czyli wzrosty. Pięknie powiedziane i podsumowanie i oceny wszechświata. Jest to bardzo ciekawy wątek, który dobrze było usłyszeć. I kiedy możemy się kolejny raz pod taką wróżbę? Chyba w sumie nieprędko. Poczekamy pod koniec tego roku, jak to się rozwinie sytuacja. Na Będzie spokojnie. miała miejsce. Polecam osobiście. Dziękuję, Rajza. Dziękuję. Wszystkiego dobrego wam życzę. Tule mocno.